Takie tam centrum handlowe. Prawie jak w manufakturze te fontanny mają. Mi się podoba. Fajne? Fajne. Ale muszę się spieszyć już iść. Bo zaraz jadę na safari, na pustynię. Tam dopiero będzie się działo. Będę mógł jeździć na desce na wydmach. Zawsze chciałem zrobić sandboarding. Zobaczymy, jak będą gleby boleć na piachu nagrzanym. Gdzie tu się wychodzi? No i tu jest taka różnica, że tu nikt miejsca nie zrobi, żebyś wyszedł. Jak w Anglii, nie? Tu po prostu mają wyjebane na ciebie. A jak ich popchniesz albo dotkniesz, to cię skarsą wzrokiem. Takim wiecie, łeb urwany dosłownie. No bo jak śmiałeś? Stoję tu, jestem cebulą. Masakra. Na schodach też średnio z kulturą. Jest zwyczaj chodzenia po lewej stronie, ale wszyscy mają go w dupie. Nawet są znaki, że po lewej się chodzi, no ale... Co to jest? Wygląda jak wielbłądzie jaja. No a propos stania po lewej stronie. Dobra, mam bardzo mało czasu, żeby zdążyć do gościa, który mnie zabierze na pustynię, nie? Więc wyłączam i zaczynam biec. कितने हैं हाफज कितने बचाई हो? Mówi, że to minerkę jedną. नहीं केड़ा रौला बनया केड़ा रौला बनया Wątrobę. तीन बंदे तुसी खड़े हैं एक भी इसल नहीं बंदा क्या मतलब तीन बंदे तुसी खड़े हैं बाहर बंदा एक ही कह रहा है वो दस्या करो ना पहले करो भी इदां दा पैना No to po mnie. Yeah. Wszystko jest upierdolone w piachu. Aparat przeżył crash test. Ja też, mój żołądek też. W ogóle zapłaciłem za to safari 80 zł i to jest dopiero pierwszy etap. Thank you, 20 please. Thank you. Come on. No to zaczęło się coś jeszcze lepiej. 20 was please. Chyba chcę kasy. Przestało mi się podobać. Teraz się okaże.
Jeżdżenie na wielbłądzie uważam za niefajne, ale i tak to zrobiłem. Czuję się gorzej. Mój wielbłąd jest strasznie wkurzony, bardzo mnie nie lubi, warczał na mnie. Chciał mnie opluć, ale się mu nie udało i w ogóle się nie dziwię mu, bo ja też bym nie chciał, że ktoś na mnie jeździł. Na słoniach nie będę jeździł na 100%, żadnego jeżdżenia na zwierzętach, to jest straszne. Czuję się źle z tym, że na nim jadę i nie jest to zabawa dla mnie. Nie zapłaciłem za to, ale zapłaciłem za to, żeby tego nie robić. Przykro mi. Kurwa, te zwierzęta powinny biegać po tych pustyniach. Szedłem stamtąd, totalnie opuściłem wioskę. Wygnali mnie, popiłem alkohol. Wyszedłem z tego cyrku, który tam przygotowali dla turystów i poszedłem sobie na pustynię zobaczyć, jak to jest być samemu na pustyni. Głupie jest. Ja mam nadzieję, że nie odjadą beze mnie. Chociaż jak odjadą, to spędzę noc na pustyni i zabiorę się z grupą, która przyjedzie jutro. A w sumie to byłoby fajne, może specjalnie tu zostanę. No. Co to jest? Jogurcik? Chciałeś jogurcik? To trzeba było ze sobą zabrać papierek. Nie zabierasz ze sobą papierka, nie wpadaj jogurcika. O, tu będziemy stopa łapać. Ciekawe, ile będę czekał. Na pewno krócej niż we Francji. Nigdy więcej autostopu we Francji. Coś się dzieje. Trochę za daleko, żebyście widzieli, ja to strzeliłem z 200 mm zooma, więc później wstawię z foty, co strzeliłem przed chwilą. Jestem pewien, że 2 zdjęcia z tego będą zajebiste. Dobra, narzekałem na brak spotu, to mam. To jednak zostanę tutaj. Znalazłem w Hongkongu adapter do GoPro, można go przyczepić do każdej lustrzanki w miejscu gorącej stopki, czyli tam, gdzie się lampę błyskową montuje. I dzięki temu mam point of view lustrzanki. Wszystkie jakieś zajebiste sytuacje, w których robię zdjęcia, będą nagrane z 2 perspektyw. Będziecie mogli zobaczyć, co się wtedy działo, jak to w ogóle wyglądało i będzie dowód na to, jakie chore rzeczy mnie spotykają. No i zabawne. No a druga rzecz to jest to, co do tej pory oglądaliście, czyli finał, zdjęcie. No i chcę zrobić takie zestawienie, nie? Żeby wzbogacić te zdjęcia właśnie o historii, jak powstały, bo bardzo często jest tak, że historia, jak powstało zdjęcie, jest znacznie ciekawsze niż samo zdjęcie, które jest po prostu ładne albo, no nie wiem, muszę opisywać je. Nie chcę się już bawić w opisywanie, bo to strasznie mnie pochłania. Teraz będę po prostu to nagrywał. I dzięki temu będę mógł się skupić na podróżowaniu, a nie siedzeniu przy komputerze i nerd. Można jechać gdzieś w jakieś nowe miejsce i siedzieć przy kąpie. Nie można. Znalazłem swoją wydmę. Stąd będę strzelał. Tu jest dobry widok. Muszę wam powiedzieć, że odszedłem tak daleko, że myślałem, że już nie wrócę. O Jezu. W ogóle pokażę wam tą wioskę z góry, bo to musi fajnie wyglądać.
Wioska na środku pustyni. Uciekłem, bo chciałem zobaczyć, jak to jest być samemu na pustyni. No, bardzo fajne przeżycie. Za grosze. Świat jest przepiękny, nawet piasek mi się podoba. O, tak to wygląda, nie? I tam już nie ma absolutnie nic. Wiem, bo byłem. Nic nie znalazłem. Przyjechałem na pustynię pojeździć na desce sandboardowej i zapomniałem, pobiegłem sobie robić zdjęcia. Ale dupa, debil. Chciałem sandboarding. A... Fuck it, spróbuję jeszcze. Excuse me? Where did you do the sandboarding? Yeah, where can I find the board? You know the guy Yeah, that sells the tea? yeah. They have them. Do you want to do it? Yeah, maybe Maybe we can give it a try. yeah, I think it's a waste of time because it's gonna be night. So Yeah, it's going to be night soon. let's try it. Wait, you first. If you want to do it, Oh, come on, you and first. I can take a. All right. Okay. for you if Okay. you want. Thank you. Oh, come on. Okay. I'm coming. Woo! Woo! Awesome! Good job. Yeah, your turn. It's really easy. You just need to do nothing. Okay. I'll give you my own camera. All right. Zdążyłem! Jeszcze zjechać z górki. Thank you. Naprawdę super dzień. Spotkałem ludzi, którzy byli po trzeci dzień z rzędu na takim safari. No po prostu za jednym razem się wszystkiego nie da ogarnąć. Ja w ogóle zapomniałem o sandboardzie, który chciałem najbardziej zrobić. Ale na szczęście spotkałem dziewczynę, która przyszła z deską i poszliśmy razem. No. Już było ciemno, nie? No, chciałem mieć fajną fotę, chciałem sobie fajny film, chciałem pojeździć. I pojeździłem, no. Nawet fotkę mam. Na pamiątkę do albumu dla dzieci. Wszystkich 200 albo więcej. Dobra, próbujemy żarcia. Nie wiem w ogóle co ja wziąłem. Wziąłem wszystkiego po trochu. O kurwa. Jedna z rzeczy, której wziąłem dosyć sporo, myślę, że taka zielenina jak szpinak, to jest po prostu taki koperek, jak u nas się posypuje ziemniaki. I ja tego wziąłem ze trzy łyżki, bo myślałem, że to jest jakaś potrawa do ziemniaków. No, już cebula poszła. Ale spoko. Humor dopisuje. To co średnio mi się podoba, ale no trzeba się będzie do tego przyzwyczaić, to że to mięsko to pan mi podał ręką i to nie za Ladies patyczek, and gentlemen, tylko tak. we are pleased to announce the Teraz ja happy mam to hour obgryzać. bar counter, No ale w where sumie you can get all your alcohol beverage with special discounts. alkohol? So please head towards the bar and enjoy your drinks. Jak alkohol? Thank you. To już mi to nie przeszkadza.
Nie mogę się przejmować tym, że mi je podał łapą, łapiąc za mięso, a nie za patyczek. Bo jadę do Tajlandii, tam będę jadł street food, tam nie będzie się można przejmować higieną. Jest podobno na wysokim poziomie, ale też się naczytałem, a zweryfikuję i wam powiem, już dojadę. Wyżeraka! Tak to wygląda. I to jeszcze po jakiś żarcie. I słyszałem, że gdzieś tu jest alkohol. Że ktoś przez megafon w krajach arabskich, gdzie jest prawo szarwatu, pozdrawiam Dawida Szarwata, prawo szariatu, zaproponował mi alkohol. No, idę w takim razie.